Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na moim kanale. Klej już tutaj na gorąco się rozgrzewa, materiały przygotowane. Zrobimy dzisiaj kartkę ślubną, pełną błysku, kwiatów, romantyczności. Taką kartkę, którą zrobimy z kolekcji morskiej. Więc chciałabym pokazać Wam to, że papiery, mimo że dedykowane pod konkretną tematykę, mogą pomóc nam w tworzeniu cudownych, innych, bardzo różnorodnych prac. Dzisiaj będziemy korzystać z kolekcji Sea Story, więc bardzo serdecznie zapraszam, jeżeli Was taki temat interesuje, do tego, aby przycupnąć na tym filmie troszeczkę dłużej. Dziękuję, że jesteście ze mną na kanale, że oglądacie filmy, że tutaj dyskusje toczą się, komentarze pod filmami pojawiają się. Bardzo lubię czytać, co piszecie, zasięgać Waszych opinii też, więc jest mi bardzo, bardzo miło. A wszystkim wspierającym raz jeszcze też dziękuję za to, że kochani tutaj jesteście i wspieracie mnie dodatkowo. Jeżeli też nie subskrybujesz kanału, serdecznie zapraszam, aby być na bieżąco z filmami. Ja już nie będę przeciągać, lecimy. Dzisiaj na tapecie kolekcja Sea Story. Kolekcja bardzo morska, wydawać by się mogło, bo mamy tutaj, wiecie, sama nazwa na to jakby nas kieruje, więc nie ma co gadać. Są też widoczki morskie, są tutaj te takie morskie atrybuty, bym rzekła, ale zobaczcie, jakie mamy tutaj piękne też inne, cudownie inspirujące, słuchajcie, papiery, które nie tylko w tej morskiej tematyce ugryźć możemy. Ja sobie to odkładam na bok, bo ja korzystałam dzisiaj z kolekcji tej 20×20, bo ona mi tutaj najbardziej odpowiada. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo kusił mnie też ten element, ale mam tu za krótką tę powierzchnię u góry, bo ja chcę Wam pokazać, co będę tutaj działała z tym. Mam wybrany arkusik, z którym będę pracowała na tej stronie zewnętrznej mojej karteczki. Poszukam sobie jeszcze tę część tutaj, jeszcze drugi ten arkusz. To by był ten, prawda? Jest tu mi tak trochę przykro, bo powiem Wam, że on jest piękny z obydwu stron i trudno jest wybrać jeden z nich, no ale niestety trzeba sobie poradzić. Te różyczki sobie obetnę do środka mojej kartki, natomiast to będzie na jej zewnętrznej części i jeszcze zostanie ten jeden kawałek, który pójdzie do tyłu, ale przydałby się jeszcze jeden taki jakiś nam tutaj kawałek, który nam troszeczkę podbije to nasze tło, a nie będzie go tak jakoś bardzo mocno przytłaczać. I teraz się zastanawiam nad tymi paseczkami, bo chyba tutaj one ładnie się nadadzą do tego, aczkolwiek one są w tym kierunku. Wolałabym, żeby były w tym, a w sumie nie chcę ciąć tego dużego arkusza, to może się pokusimy tutaj o to piękne sweterkowe tło. A może tak zrobimy, a paseczki zostawimy. Słuchajcie, dobra. Skoro korzystam z dłużej, to korzystam z dłużej już na maksa. Co przygotowałam do pracy? No tak jak mówię, korzystam z tej kolekcji właśnie 20×20. Tu mam akurat elementy do wycinania, a tutaj jest ta kolekcja pomniejszona. Wytachałam gdzieś sobie listeczki, to są listeczki przez okienko chyba, bo potrzebowałam takiego przełamania listeczkowego troszeczkę bardziej. Brakowało mi tu tych listków, więc się wspomogłam. Tu mam już te wybrane 3 arkusze. Mam kwiaty od Ewci zinspirowane uczuciami. Mam wyjęte z fabryki Weny takie tekturki z wisadełka. Czy ich użyję? Nie wiem. Mam przygotowane, bo tak rzuciły mi się w oczy i pomyślałam, że może będą fajnie tu pasować, ale może być też tak, że ten klimat zrobi mi się bardzo błękitny, delikatny. No, dajmy sobie chwilę. Jest koroneczka do darcia, są elementy wycięte i są też elementy z wykrojnika. Właściwie jeden element wycięty 3 razy, bo bardzo go tutaj chcę więcej użyć, bo mi się podoba. Jest młoda para. No i jest okiennica z takim widokiem na morze, z której też będziemy korzystać. To taki mój stary jeszcze produkt kryształowy mix. Sobie dzisiaj tutaj użyję. No i jest też iskrzące cudo. Zobaczymy, czy się go tutaj wykorzystam. No i mamy białego koloreksa. To wszystko się okaże w trakcie tworzenia. Ja bym jeszcze potrzebowała w sumie jedną rzecz, ale dobra, ja sobie wezmę taśmę. Słuchajcie, już nie będę tutaj kombinowała. Taśmę, czyli do podwyższenia elementów. Bazę, którą tutaj mam przed sobą, to jest baza kartkowa, kartki DL z rzeczy z papieru i ja zazwyczaj te bazy sobie skracam. Nie przepadam za tą długością 21 cm, więc u mnie zazwyczaj jest to 20 cm.
I tak też sobie tutaj od razu skrócę. Zapyta ktoś dlaczego? Nie wiem, jakoś wszystkie te moje bazy skracam sobie, jest mi wygodniej parasować z takimi 20. Jest to bardziej ekonomiczne, ona ma 20×10. Dla mnie jest to bardziej ekonomiczne, jakoś więcej, bo zobaczcie, jak wytniecie na 21, to do 30,5, chociaż w poprzek da radę, ale no tak nauczyłam się jakoś i jest mi tak po prostu lepiej. Słuchajcie, no co tu gadać. To jest ten element, o którym mówiłam, że sobie wytnę na podbicie. Zostawię sobie te paseczki, wytnę to bardziej z tej strony. Tutaj mi się troszkę tak mechaciło, bo to jest wydarte akurat tą stroną, więc może ja bym sobie to tu troszeczkę wyrównała. Zaledwie o jakiś milimetr wystarczy. Zawsze sobie zwróćcie uwagę, bo niekiedy taki po prostu klej zostaje. A w tym kierunku tniemy, skoro mamy 10, to sobie tutaj ciachniemy na 9 i ja zrobię 9,8. Zobaczymy, jak to wyjdzie teraz na naszej karteczce. Musimy sobie jeszcze oczywiście troszeczkę skrócić go teraz o to, co sobie ścięłam. To my sobie to tutaj skrócimy. Może o, jakie to jest ładne. A można by było zrobić taką poziomą też kartkę. Widzicie, nie pomyślałam o tym. Ale w sumie wszystko jeszcze przed nami. Słuchajcie, i jeszcze możemy po tę kolekcję sięgnąć przecież nieraz. Dobra, ja sobie teraz tutaj zaznaczam. Już nie chce mi się, wiecie, wyciągać tej mojej tego ciężkiego trymera. Ja mam 550 jest, nie? Ten duży, zapomnę, 550. No troszkę trzeba mieć, być umięśnionym, żeby z nim pracować. Wiem to po nagrywaniu warsztatów zawsze, że potem bolą mnie ręce, zwłaszcza prawa, bo zazwyczaj ja jestem praworęczna, mam z prawej strony. No i teraz zobaczcie, mamy tu pięknie przyłożony. Przypominam, że ta nasza baza ma w tym momencie 20 cm, a w tym kierunku ma 10 cm, więc ja sobie tak minus 3 mm tą bazę obcinam z każdej strony, albo 2 mm, zależy jak kto lubi, to też jest, wiecie, no wiadomo, każdy też lubi inaczej. I tu będzie, spójrzcie, pięknie to nasze podbicie na tej frontowej stronie. Na tej stronie w środeczku ja będę cięła sobie ten arkusz, bo on mi się bardzo podoba. Myślę sobie, że jednak chyba wyjmę ten duży trymer, bo nie będę się z tym bawić. Mamy 20 cm, więc szukam sobie, czy tutaj mam gdzieś, o, tu jest taki troszkę obszarpany, więc może zróbmy go z tej. Ja tu zrobię sobie 19,7. Niech jest taka ładna, biała, równa. No, bardzo jest ciężki, powiem Wam szczerze. I teraz otwieramy sobie i wewnątrz karteczkę. To ja sobie odkładam na razie na bok. I tu zobaczcie, na wysokość pięknie nam to wyjdzie. I teraz będę skracała. Może sobie to odwrócę tylko w tym kierunku, żeby jakoś ten wzór, o tak, jak te róże idą w górę. Mamy 10 cm. I teraz tak, ja sobie robię tutaj 9,8, a już mówię dlaczego. Bo zobaczcie, jak karteczkę sobie składamy, to robi się taki brzuszek przez środek i ten brzuszek sam sobie robi nam taki dystansik, więc ja nie robię tutaj na przykład też o 3 mm mniej, bo wtedy na środku zrobiłaby nam się taka potem dziura biała, jakbyśmy to tak poprowadzili. No i tutaj też 9,8. Ok. No i pięknie, słuchajcie, tutaj środeczek mamy. Ok. Oklejony. Teoretycznie, czekajcie, mogłabym sobie ojejku, jakie to jest śliczne. Bo ja tak się zastanawiam. To idzie na górę. Tutaj z tego będę docinała, więc to albo sobie te paseczki zostawię, bo tu i tak będę docinała, to i tak z tego sobie zetnę tyle, ile potrzebuję. Więc teraz tak, potrzebuję tę część tutaj na połączenie, czyli na tę górę, na panel. Albo dotniemy sobie najpierw tył. 9,8, tam sobie dopasuję. Niech to jest tutaj. Jeszcze tutaj musimy sobie okleić, a to zostanie nam tutaj do wykorzystania. Skoro tutaj mamy kartę na 10 cm, 9,8 jest jakby ten nasz górny panel, tak? Co ja sobie może faktycznie wyjmę tę dużą, bo
Nie będę tutaj przeliczać, zaznaczać. Okidoki. Dobra. I robimy sobie ten panel górny. Mamy to 9,8, więc jak ja sobie zrobię tutaj o centymetr mniej, to by było 8,8, więc zróbmy sobie 8,5 cm. I to samo w drugą stronę. Tak to będzie. To samo w drugą stronę. Mamy tutaj 19,8. Zrobimy sobie 18,8, więc zrobimy sobie tutaj 18,5 cm. I teraz jak sobie zobaczcie, przyłożymy, no to mamy taki ładny panel mniejszy. To jest zrobione specjalnie. Zaraz sobie tutaj ciachniemy. Tylko gdzie ja położyłam? To jest teraz pytanie. Słuchajcie, miałam tutaj biały papier. Aha, tu jest chyba. Mam tu taki biały papier. To jest papier z uszkodzeń, który przyszedł mi, jak zamawiałam w firmie, więc on tutaj idealnie mi się sprawdzi. I skoro mamy tutaj 8,5 cm, to ja sobie tu tak zrobię 8,8, czyli raz, dwa, trzy. Zrobimy takie białe podbicie. 8,8. Tu mamy 18,5, więc robimy 18,8. To będzie takie zaledwie 3 mm taka piska, bym rzekła. Ale ona tutaj fajną robotę nam zrobi, bo tak nam fajnie troszeczkę tutaj odbije tę naszą bazę. Spójrzcie na to. Ładnie to wygląda. Ja tak się zastanawiam jeszcze, bo mam wrażenie, jakbym tu z tej jednej strony miała troszeczkę więcej. Może gdzieś mi tam objechało delikatnie. Zaraz sobie to zwężymy. Zawsze tu można popoprawiać, słuchajcie. Zawsze takie panele dają takie fajne odbicie, robi się nam ciekawie. Można sobie zrobić na przykład papierem lustrzanym. Ja chciałam tutaj bardziej, żeby to było takie stonowane w tej kwestii podbicia, więc nie chciałam tutaj stosować papieru lustrzanego. I takim oto sposobem, zobaczcie, mamy już przygotowane wszystkie elementy na naszą kartkę. Zazwyczaj ja sobie zaczynam od oklejania od środka, żeby jak jeszcze są płaskie te zewnętrzne strony, zwłaszcza okładkowa, to mogę sobie tutaj to fajnie równo wszystko podociskać. Sprawdzam jeszcze, czy tak, bo tu mamy, wiecie, tą kontynuację wzoru. Bardzo lubię, kiedy wzór się kontynuuje, jeżeli chodzi o wnętrze kartki. Wygląda to przeuroczo. No i zawsze takie eleganckie. Więc sobie tutaj fajnie wyprowadzamy. Pamiętajcie o wyprowadzeniu kleju na zewnętrzne fajnie te strony, żeby wiecie co, nie? Żeby nam nie odchodziło. Jeszcze raz sobie sprawdzam, żebym się nie pomyliła. I teraz sobie tu pięknie wewnątrz przyklejamy. I tak mam to, zobaczcie, akurat do tego brzuszka. Taka kartka ślubna, słuchajcie, z pewnością w takim letnim okresie czasu, jaki mamy teraz wakacyjnym, będzie pięknie wyglądała. Będzie taka bardzo klimatyczna. I wiecie, tutaj jest taki morski oddźwięk, taki klimat morski, rzekłabym, bo w tym okienku tak to morze jest widoczne, ale tak naprawdę chodziło mi tu bardziej o wydobycie takiej pięknej, błękitnej kolorystyki. Cudowne te kolorki Lemonek wypuścił właśnie w tej w górę, trochę w dół mi pojechał. Już nic nie zrobię. A tutaj widzicie, to się też zdarza. Za bardzo sobie wychyliłam go do tej wewnętrznej krawędzi. A skoro to już mamy, tak wiecie, na styk, no to musimy tutaj uciekać od tej krawędzi, prawda? Zawsze też można dociąć, to nie jest problem jakiś. Ok. Dobra. I już mamy gotowe. Tak nam się otwiera pięknie tutaj. I to jest teraz ten tył, tak? Czekajcie, żebym się nie machnęła. Tak, tu mamy tył, chyba którego nie docięłam jeszcze. Ja się teraz zastanawiam, ale w ogóle zobaczcie, ja mam tak jakby, dlatego też mi to chyba tak tu dosyć ciasno poszło, bo zobaczcie, jak ja teraz to zamknęłam, to jakby ta tylna jest trochę węższa. Mogłam przyłożyć, zanim docięłam, no nic. Tu sobie teraz, widzicie to? No jest węższa. I dlatego tak tam ciasno mi się to zamknęło i myślałam, że bliżej krawędzi się przesunęłam.
a to nie ja, tylko jest troszeczkę jakby zbigowane tak, że ta druga część kartki jest nieco węższa. Sobie teraz tylko zerknę, czy ja tu teraz dobrze zaznaczone mam. Czekajcie, aż sprawdzę. No tak, dobra, to jest ta kreska. No czasem to się wszystko, wiecie, zleje z tymi grafikami. Tu sobie też muszę, no trochę zrobić więcej tej przestrzeni. No, jestem troszkę zaskoczona tym. I mój błąd, że ja sobie nie przyłożyłam wcześniej i nie sprawdziłam, no ale wiecie, już teraz tego nie cofnę. O, teraz jest ok, widzicie to? Zastanawiam się teraz tylko, czy robić sobie tu też deseczkowe tło, czy te kwiatuszkowe, bo tutaj, chociaż nie, kwiatuszkowe, bo tu mamy taką tkaninkę, więc ta deseczka by trochę tutaj, chociaż nie, bo ona będzie u dołu. Dobra, zaraz się zajmiemy tyłem, zdecydujemy, którą część. Najpierw przykleimy sobie te nasze podbicie, szybciuteńko. A ja w sumie myślę, że do robienia kartek to wystarczy już mieć przygotowane wszystko, żeby tak nie przedłużać i też by dało radę, nie? Każdy wie, jak sobie dociąć, więc nie byłoby tu jakiejś filozofii. Dobra. Teraz będziemy ciachać sobie ten górny panel. Można sobie tutaj delikatnie przeradełkować. Jeżeli ktoś lubi efekt radełka, to jest taki odpowiedni moment, żeby sobie na tym radełku tutaj te krawędzie zrobić. A może ja sobie zrobię nieco podwyższone. Oho. Pytanie, gdzie dałam moją małą matę. Jak zawsze gdzieś ją położyłam, nie wiem gdzie. I pójdzie nam po prostu szybciutko. No przede wszystkim równo. Ja mam krzywe oko i zawsze zjadę na linijce. Chociaż tu też się zdarzy zjechać, wiecie, no to jest... no i właśnie o tym powiedziałam. Zanim to rozetniemy, to sobie to fajnie powigujemy. No i teraz rzecz, którą chcę tutaj zrobić na tym naszym panelu, to jest rozdzielenie tych dwóch części. Potrzebuję, żeby spód był kwiatowy, a góra, na której będę chciała tworzyć, żeby była właśnie taka deseczkowa. Więc ten element, który będzie na tej górnym panelu, będzie na tym górnym panelu, ja tutaj sobie, słuchajcie, zaraz, czekajcie, gdzie jest ten mój tu. Zaraz sobie tak przyłożymy, żeby to tu wszystko ładnie wyglądało. Więc skoro tutaj mamy gdzieś te nasze okno, widzicie, mogą sobie też z tej strony to bardziej potem przeorać. Najpierw dociąć, a potem przeorać, bo teraz będę miała z tej strony w drugą stronę, ale to sobie możemy teraz odwrócić, słuchajcie, nic złego, bo teraz mam, wiecie, te kropeczki w dół, a one powinny w górę iść ładnie, tutaj być widoczne, nic nie szkodzi i nie stoi na przeszkodzie, żeby to poprawić i też to fajnie będzie wyglądało. On się po prostu przewinie w drugą stronę. Dobra. A tam na dole zostaje nam. I taki sposób jest właśnie na zrobienie takich dwustronnych elementów. To wiecie, to nie jest konieczne. No po prostu chciałam tutaj tak zrobić, więc zrobiłam. To, co teraz trzeba, to połączyć je z powrotem. Znaczy tak. Ja się tutaj wspomogę kawałeczkiem tasiemki. A ja chyba odcinałam pasek. Czy odcinałam pasek, czy nie odcinałam? Nie, bo to są 20, tu nie ma paska. Przydałby się kawałek papieru, z którego mogłabym skorzystać. Czekajcie, tu mam... O, mam ten papier, z którego robiłam... Wycinałam elementy. O, się tu przyda doskonale. Jedziemy sobie tak. Pyk. Czy ja to zrobiłam z dobrej strony? Tak, chyba nie? Tak, bo tu mam wypukłe, już się teraz zestresowałam. Wam człowiek obmyśli 1000 razy, co robić, a potem jedna rzecz się pomyli i już
Nie, jest ok, bo to sobie zawsze mogę tak odwrócić. Mamy tą górną część większą. Dobra. I teraz jedziemy sobie z podwyższeniem, czyli fajną... A wiecie, co jeszcze przyszło mi do głowy, co można by zrobić? Ciekawa jestem, jakby to wyszło. Kurczę, powiem wam, że to mnie teraz tak mocno... Czekajcie. A co? Jak mi coś przyszło do głowy, to trzeba sprawdzić, nie? Słuchajcie, robimy tak. Spód przyklejamy na płasko. To teraz będzie ciekawe, bo teraz przyszło mi to na myśl. No i wiecie, a ja jestem taka, że jak coś mi przyjdzie do głowy, to po prostu to realizuję. Jak mi wyjdzie, to się będę cieszyć, a jak mi nie wyjdzie, to będziecie widzieć, żeby tego nie robić. W górę sobie podniesiemy, czyli zostawimy sobie dół jakby na płaskiej powierzchni, a tę górną część podwyższymy sobie na dystansie. Czyli oprócz tego, że jakby zrobimy taką... Jejku, mam nadzieję, że to wyjdzie. Że nie ominęłam tu jakiegoś aspektu, którym teraz się okaże, że to nie był dobry pomysł. Ale no to wiecie, tego się nie wie, dopóki się nie zrobi. Przynajmniej nie przewidziałam tego. Oprócz tego, że będziemy mieli, wiecie, zróżnicowany ten graficznie, tę stronę, czyli okładkę, czyli góra będzie w jakimś tam, czekajcie, góra będzie innego wzoru, spód innego, to jeszcze oprócz tego zróżnicujemy to po prostu w wysokości też. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja to tak ciacham na oko i stąd potem takie, wiecie, różne historie, że coś mi nie pasuje. Ciach, ciach. Dobra, ciebie tutaj dam, bo co będę cię przenosić wszędzie. Spójrzcie. I teraz widać to. Na filmie może być trudniej, ale w rzeczywistości widać ten upad tutaj na dole. Więc już same panele też będą miały różnicę w wysokości. No. A to ciekawostka będzie, jak to wyjdzie. Ciekawi mnie to. Ja mam takie wrażenie i poczucie, że chyba już kiedyś tak robiłam, ale nie jestem pewna. Ale musiało to być bardzo dawno, bo po prostu nie potrafię teraz sobie przypomnieć, ale takie jakieś poczucie mam, że coś takiego u mnie już było, ale no to wiecie, może się mylić. A może po prostu gdzieś widziałam. No tak też może być, słuchajcie, wydaje nam się, że coś się robiło, a to się gdzieś widziało. I teraz góra. I góra też z tym dystansikiem do tego naszego podbicia. I tutaj mamy, widzicie to? Jest tam ta przestrzeń. Ona musi być tu podklejona, żeby tam to nie było takie miękkie i nie spadało, tylko żeby to się trzymało z tym dystansem. Tu już sobie tego oczywiście nie radełkowałam, bo tu nie było potrzeby. To będzie raczej zasłonięte wszystko grafikami. Co to daje? Ja myślę sobie, że to nam pomoże w układaniu też kompozycji, bo ona będzie się tak układała, wiecie, już będzie górą. To, co będzie na spodzie, nie będzie takiej nam robiło dysproporcji, nie będziemy musieli podkładać tyle dystansów, bo już samo to automatycznie będzie tam po prostu niżej. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I jedziemy. Dobra. Mamy to tak. Jedziemy tu. Raz, dwa, 3 i 4. I teraz słuchajcie, sobie troszeczkę więcej tego kleju nakładam, żeby był lepszy ślizg tej taśmy potem po papierze skrapowym, bo wiecie, że to się, jak już się złapie, to potem jest ciężko z tym. A ja muszę tutaj, tak patrzę, żeby się dobrze otwierało, zrobić ten, wy wiecie co, nie? Ten dystans góra, dół. I trochę poprzesuwać, bo wiadomo, jak jest dystansik, to troszeczkę gorzej się to wszystko przykłada. I teraz ten efekt widać. No wy może w kamerze będzie gorzej, ale z widocznością tego, ale mamy tutaj dystans, słuchajcie, na samej całej bazie i już z samą tą tutaj warstwą w górę. Więc wygląda to, powiem wam szczerze, tak
ciekawie. Jestem bardzo zaintrygowana tym, jak w ostateczności nam się to tutaj poukłada. Patrzę sobie, czy jestem tu widoczna. Jestem. Muszę też kontrolować, bo słoneczko już idzie w moją stronę. To brzmi groźnie, słonko idzie w moją stronę. I teraz tak, przesuwam sobie to okno lekko w lewą stronę, czyli wychodzę do tego panelu, nie uśrodkowuję go, ale jednak go przesuwam bardziej w tym kierunku i w tym, czyli góra-dół. Podbijam sobie znowu, będzie bardzo przestrzennie. Tu się mogą przydać, słuchajcie, pudełka, które będziemy robić na zamkniętej grupie skrap jesiennej. Na zamkniętej grupie skrap jesiennej właśnie takie pudełka będą, no takie mega duże kartki. Czekajcie i jedziemy. Raz, dwa, trzy. I umiejscowimy sobie pięknie to nasze okienko. Spójrzcie na to. Bardziej tej lewej strony się trzymam. O. I tutaj ono w tym miejscu będzie trzymać się. To jest moja baza do budowy całej kompozycji. Na tym się będę opierać i to wszystko pójdzie fajnie tutaj w tym kierunku w dół. Będę korzystać z tych elementów. Ja mam takie powycinane z wykrojnika, bo wiecie, tak wydawało mi się, że one się fajnie tutaj sprawdzą. Te takie właśnie wyciągną nam to ładnie w dół. Czyli narobimy tutaj troszeczkę zamieszania. To pójdzie w dół, a to sobie odwrócę w tym kierunku i on będzie tu budował tę kompozycję jeszcze z tej lewej strony. A tamten jeden mam taki na zapas, że ewentualnie sobie te kwiatki tam porozcinam, czy coś z nimi zrobię i spokojnie też wykorzystam je tutaj, żeby one się znalazły w tym naszym... Tu mam w ogóle chyba... Gdzieś mi się urwał taki środek, jak go wyrywałam, a nie umiem go teraz zlokalizować. I tak zobaczcie. Tak chciałam wypuścić w górę po tym oknie i w dół. Tu w sumie sobie przykleiłam, ale ja jak tak sobie obmyślałam, co będę tu robiła, to wiecie co, jeszcze też przyszło mi do głowy, że mogłam dać te kwiaty z góry, ale z drugiej strony tu by było za tłumnie, to nie. Znaczy się w sensie już by mi się to tam nie zmieściło. Wolę chyba mieć to tak. Tak. I tu próbować z tym coś robić, albo z tym. No zaraz zobaczymy, słuchajcie. Albo z tym. W tym kierunku. Tu chciałabym młodą parę, ale powiem Wam szczerze, że tak zastanawiam się, czy tej sukienki jej tu nie uciachać. Tego nie będzie widać, bo ona jest tutaj za mocno wysunięta, bo chciałam tę młodą parę bardziej tu w tym kierunku i widzicie, ona by mi tu za bardzo wylazła, więc skrócimy ją po prostu. A my to zasłonimy tam kompozycją, kwiatami, wiecie, jakąś gałązką, także tam nic nie będzie, bez strachu, nie będzie tego widać, że myśmy tam coś pokombinowali. Jedyną rzecz, jaką teraz, to oczywiście musimy parę młodą sobie tutaj nieco podwyższyć. I tak zastanawiam się, czy nie wpleść właśnie tutaj te kwiaty w to. W ten sposób. Nie, bo ona mi się przesunie. Tu. Ewentualnie możemy te kwiatuszki potem przykleić na te suknie w górę. Zrobić jej tam taki zamęt. Ja tę parę przyklejam od razu, bo ja chcę, żeby ona była dokładnie w tym miejscu i raczej tu już nie będę jej ruszać. A tu zobaczcie, jakby coś, to mogę tę kompozycję tak ułożyć, żeby to zasłonić w ten sposób. I jedziemy sobie teraz najpierw z tymi elementami. Nie chcę ich tak mocno przyklejać, to znaczy, że te takie odstające tutaj dynksiki, te gałązeczki, one, wiecie, jak będą nieprzyklejone, to będą tak jakby lekko w powietrzu. Jeszcze sobie to odkleję i tam to schowam pod młodego pana. O! A to pójdzie sobie tu albo całkiem na płasko. Zaraz zobaczymy, jak to będzie lepiej wyglądało. A możemy to dać na płasko. Tam cała historia się potoczy. To, co jeszcze mogę, to sobie tutaj na przykład odciąć te gałązki.
bo one mi tu będą przeszkadzały, a i tak ich nie będzie widać, a teraz dzięki temu, że je odcięłam, mogę to tutaj tak ładnie dać na płasko, ale dlatego, że tu nie podklejałam, to jest to troszeczkę podniesione do góry. Póki co to wygląda tak. Może jest to moment, w którym ja mogłabym już tu przemycić jakieś podarte koroneczki. Ok. Bo potem jest po prostu trudniej je wsuwać, jak już tu mam wszystko, wiecie, ma tu swoje miejsce. Nie wiem, czy dokładnie tego tutaj gdzieś nie zasłonię czymś za chwilę, no ale tu będę chciała przykleić ten element. Tu. Trochę spadających koronek. I w tym miejscu musimy to już dać na podwyższenie, tak? A zrobimy na jedno, bo tutaj jest. Tu już mamy, prawda? No i tutaj słuchajcie, w związku z tym, że mamy już tu papier, mamy tutaj materiał, wolę sobie to podklejać na no, klejem na gorąco. Okidoki. Zróbmy to tak, że te pączki fajnie się skierują w tą stronę. Tu bym jeszcze to potrzebowała jedno wyżej, bo tu mi się, widzicie, podnosi na tym elemenciku. O, a nadrobimy ten z góry. A, to sobie to źle zrobiłam, słuchajcie. Żeby listeczki, bo wiecie, kartka nas ogranicza, prawda? Musi nam wejść do pudełka, więc też nie chcę, żeby tutaj robić jakiś taki tłok, którego potem nie będę w stanie domknąć. Spróbuję tam wsunąć ten element, o którym myślałam. Wiem, że powinnam to odciąć nożykiem, ale tak to z tym lenistwem czasem bywa, a potem się zniszczy, nie? Na razie to tu zostawię. Zobaczymy, jak mnie to będzie jakoś tam raziło, to wyjmę. I tutaj teraz, słuchajcie, musimy pokombinować nad tą lewą stroną. Tu jeszcze sobie wsuniemy listeczka. Ja na razie, jak widzicie, nie kleję tego tak na 1000% mocno, no bo muszę tutaj jeszcze wyprowadzić co nieco elementów. Tu będzie przyklejone. Tu mamy tak, to jest na 1, więc tutaj będzie jedna pianka. Tu mamy, widzicie, to jest znowu na górze, więc przy górnej części, to co przyjdzie na sukienkę, to będzie na 2, nie? Zobaczcie, widzicie? Jak my to teraz tu przykleimy, to tu idzie w dół, a tu się podnosi do góry, więc ja sobie to teraz biorę i robię taki piękny dystans. Tutaj w tym momencie pięknie sobie zasłoniliśmy tę krawędź. Zastanawiam się jeszcze, czy też tutaj nie wypuścić troszeczkę tych kawałeczków. O, bo to mi się tu podoba, ładnie tam z tyłu tych włosów wychodzi. Smyrnęłam sobie po włosach. Ok, tak bardzo tam. A czy tutaj tego tak ładnie nie wypuścić z tym kwiatuszkiem do góry? Może tak. Nie chcę tego robić za mocno, bo wiecie, o co chodzi, że tutaj potem gdzieś tam ten kwiatuszek będzie widoczny.
Już mamy podklejone. Tu już sobie podkleiłam, bo tutaj wiecie, tu musi się to trzymać dobrze. Okidoki. Możemy tak trochę to jeszcze w kąt. I tu sobie już wyjmiemy kwiatuszki. Te kwiatuszki musimy już gdzieś tutaj... Oczywiście, jak się domyślacie, w grę idą te niebiesiutkie. Tu właśnie ta dziura, niezagospodarowana, czekała na te kwiatuszki. Ale też to miejsce tutaj. Czekało jeszcze na jakiś piękny listek tu. Ok. Nieco wyżej. Chyba że listek jakiś nieco mniejszy, ale chyba nie. Bo on by był tu. A ten mniejszy by był tu, więc on będzie tutaj taki ładnie widoczny spod tego spodu. Może trochę przesuniemy, bo to jest taka ażurka, więc spokojnie ona sobie tutaj znajdzie swoje miejsce. I jedziemy wyżej, czyli on sobie wyżej tutaj siądzie. Ja tam jeszcze potem powsuwam oczywiście jakieś listeczki dodatkowe, które nam się tu pięknie, słuchajcie. I te, które były poodrywane, to są takie elementy, o których ja zawsze mówię, że coś, co odcinamy, niekoniecznie wyrzucamy, bo to jeszcze można gdzieś potem utknąć w kompozycji. No i teraz na ten malutki. I on idzie sobie tu. Pięknie nam tutaj to siadło. I jeszcze tutaj zostało miejsce na ewentualnie jakiś listek od spodu, ale nie wiem, czy on tu nie zaburzy nam tej naszej. I teraz jak tak wszystko poukładałam, to zastanawiam się, czy ja w ogóle ten brokat tu będę dawać, te iskrzące cudo, bo wiecie, tu się tak zrobiło, już jest tak kompozycyjnie dużo wszystkiego, że ja zawsze mówię, że też co za dużo to niezdrowo, bo to jak jest potem za dużo wszystkiego, to też to nie wygląda zbyt ładnie. Przynajmniej to jest moja opinia. To możemy ten drugi mały taki, o, zobaczcie. Jeden będzie tu, drugi tu. Dobrze. Teraz tutaj musiałabym jakoś sobie... Słuchajcie, ten kabel jest tak sztywny tutaj, że... O. Dobra. I z powrotem. Dobrze. O. No teraz już mogłam to przymocować. Jak już wiem, że nic nie będę tutaj zmieniać, że tak mi się to podoba, to po prostu go tu tak zostawiamy. Tu jeszcze biały listeczek. Sprzątamy trochę. Troszeczkę sobie podrzemy jeszcze tej koroneczki, żeby ją gdzieś tutaj od góry zamocować. Ale chcę ją podrzeć tak, żeby tu były takie naprawdę takie szczępuśki, takie o, tak dużo takich niteczek. No więc my sobie to tu teraz, zobaczcie, tak tam pyk do środeczka. Jak to będzie tam coś kombinowało, odłaziło, to ja sobie to tam poprawię i przyłożę klejem na gorąco albo... A teraz ten jeden listek rozcinam, troszeczkę go tutaj tak pozginam sobie. Może ja go tutaj zrobię klejem na gorąco lepiej, żeby on się tam bardziej mi... I wsuwam pod te listki tutaj na dole, bo tu było trochę pusto. Tutaj tak wszystkiego. Rany! Słuchajcie, co to się człowiek napodokłada wszystkiego. Jedyna rzecz, jaka by mnie tu skusiła, to te właśnie jeszcze pozostałości.
I gdzieś bym je tutaj sobie na te moje elementy podsuwała. Fajnie to robić, słuchajcie, też jest właśnie wacikami do uszu, które mamy w domu na pewno, bo wiecie, taki wacik wyrzucam, to się fajnie łapie do tego, chociaż ten się akurat bardzo mocno przykleił do wacika, a potem wiecie, po prostu wywalam już. To są takie przejrzyste, płaskie cekiny, więc one tutaj doskonale sobie poradzą. A może ja bym teraz jeszcze tutaj pojechała tym całkiem, wiecie, płaskim. No. Jednak lepiej pędzelkiem chyba. Idę zaraz do domu, muszę iść na chwilkę. To zaraz, znaczy na chwilkę, no zaraz sobie go umyję, bo wiecie, z takiego kleju, jak nie umyję od razu, to on potem już jest taki do wyrzucenia, a jak sobie go od razu do wody i mydełka, to jest ok. Dobra. Tu jeszcze sobie można potem, wiecie, luzem pododawać takie większe elementy. One są przejrzyste lub tutaj mam takie opalizujące, więc one taką fajną robotę sobie tu zrobią w niektórych miejscach. Takie tutaj duże. Co będzie miało spaść, potem to spadnie, a co będzie miało zostać, to sobie zostanie, więc zostawię to naturalnemu. Tutaj coś jeszcze. Ewentualnie. No może tu. Tu wszędzie, gdzie wiecie, jest trochę tej koroneczki, że to się będzie miało na tym fajnie złapać, to tak sobie w tych miejscach to zostawimy. Teraz no, należy uzbroić się w cierpliwość i zaczekać, aż to tutaj wyschnie wszystko, bo ten klej, który jest nałożony tu na tych kwiatuszkach, no musi się to wszystko do niego połapać. Powiem Wam szczerze, że chlapań bym już tutaj nie robiła. Uważam, że na chlapania jest tutaj już za dużo wszystkiego. Mam wrażenie, że to, co jest, wystarczy i nic więcej bym już tutaj nie dodawała, oprócz oczywiście napisu. Podjechał mi kurier. Ja sobie ucieknę tylko na chwilkę po paczkę kurierską i zaraz tutaj sobie doklejmy napis i przy okazji sobie go wyjmę. Dobrze, kochani, wróciłam. Zabrałam sobie po drodze jeszcze napisy i tutaj sposiłkuję się napisami tekturkowymi od Minty Papers. To było z kolekcji. Szybko próbuję znaleźć. Precious Moments. Ja tutaj zrobię taką gratulację, ale to wiecie, albo wieczna miłość. No, kto tam będzie miał jaką ochotę, to sobie może skorzystać. Ja myślę, że tutaj polecą gratulacje. To, co wiecie, zawsze u mnie jest, to, że ja na razie sobie... tu mi się jakoś ta gałązeczka w drugą stronę. Może ja tak przesunęłam tę. Ja na razie to tak przyklejam, żeby to tutaj było. Z pewnością, kiedy już kartka poleci do klienta, jeżeli ktoś kartkę zakupi, to wtedy sobie na przykład stwierdzi, ok, ten napis mi się podoba, może zostać. Jeżeli się okaże, że chce inny, to ja po prostu ją, bo to są słabe kleje, wiecie, w tych wszystkich naklejkach, dlatego ja mówię, i naklejki, taśmy, ja tam wszystko wolę mocować na kleju i w momencie, kiedy ktoś się zdecyduje na karteczkę, to ja wtedy, widzicie, ona nawet niby się klei, ale nie jest to takie, że zdarłabym to tutaj jakoś bardzo mocno i zniszczyła. Ja wtedy sobie podniosę to na pewno na dystansiku. Nie będzie to na takim płaskim, tylko będzie jeszcze podniesione troszeczkę do góry. Więc myślę, że będzie to wtedy ładnie się prezentowało. Moi drodzy, taka propozycja.
tym razem nie będę tego chlapać, bo to jest też, wiecie, ważne, ta ocena sytuacji, jeżeli tak mogę to nazwać, czyli pracy. Czy jeszcze tutaj można dodać te chlapania, czy nie? Ja uważam, że kartka jest taka tutaj bardzo, ja zawsze mówię, taka gęsta, czyli dużo się na niej dzieje. Myślę sobie, że te napisy... Oj, przepraszam Was. Tak sobie przy okazji od razu sprzątam, rozmawiając z Wami, że te napisy zrobiłyby tutaj tak niefajnie, że nabałaganiłoby się tutaj i uznaję, że lepiej jak zostaje to takie gładkie. Tu mam jeszcze tę karteczkę do tyłu, ja sobie ją potem przykleję, jak już tutaj skończę, bo jeszcze muszę obfocić wszystko. Już sobie tutaj biorę kosz na śmieci, wyrzucam ścineczki, zobaczcie. No i biureczko prawie że czyste po naszej pracy. Tak prezentuje się karteczka. Mam nadzieję, że Wam się też spodoba i skorzystacie z tej opcji, z takiej propozycji mojej. Fajnie sprawdziło się to, że ten panel jest na dole, a ten troszkę był do góry podniesiony. Już teraz zrobiło się, o widzicie, to będą odpadać takie, te, które się nie złapały, to ja sobie potem jeszcze je podoklejam. Bardzo przestrzennie. Bardzo dużo tutaj warstw się poczyniło, więc dzięki temu wygląda ona tak, wiecie, zacnie, jak to się mówi. Bardzo, bardzo przyjemnie mi się pracowało. Słuchajcie, raz jeszcze przypominam, że pracowaliśmy dzisiaj tutaj z kolekcją Sea Story od Lemoncraft. Bardzo przyjemnie, bardzo miło. Kwiatuszki inspirowane uczuciami. Jedynie te listeczki to chyba, tak jak mówiłam, przez okienko jest taki arkusz listeczków, bo brakuje mi. Ja zawsze lubię, jak jest troszkę listków, bo listki są takimi elementami, które nam pięknie pracę uzupełniają. Można sobie oczywiście na wykrojnikach dociąć, ale jak już miałam tu te elementy, to potrzebowałam takiej spójności w postaci takich listków już jak te, więc myślę, że wyszło to całkiem fajnie. Ja Wam dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję za to wspólne tworzenie. Mam nadzieję, że ten pomysł z podwyższoną górą Wam się też spodoba i wykorzystacie na tej pracy tu pod tym kątem. Wygląda to fantastycznie. Nie wiem, czy Wy to będziecie widzieć. Ja sobie przybliżyłam obraz, żeby tutaj było lepiej widać wszystko. I co? Ja uciekam, cykam foteczkę, żebym mogła film obrobić, żeby dać na miniaturkę, żeby zachęcić Was do działania. Dzisiaj się żegnam z Wami. Bardzo dziękuję za Waszą obecność, za raz jeszcze wspólne tworzenie i do zobaczenia. Uważajcie na siebie i do następnego razu. Pa, pa!